W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o gwałtach, jakich dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, jakie były skutki tych gwałtów. Rankiem 14 października 2013 roku mieszkańcy Gdańska mogli zobaczyć na jednej z ulic swojego miasta sporej wielkości gipsowy pomnik. Ten pomnik przedstawiał sowieckiego żołnierza gwałcącego kobietę w wyraźnie zarysowanej ciąży. Autorem tego pomnika był student Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Jerzy Bogdan Szumczyk, który zatytułował swoje dzieło Komm Frau, czyli Chodź kobieto. Autor chciał w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na przemilczany jego zdaniem temat zgwałconych kobiet przez żołnierzy Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej. I w znacznej mierze mu się to udało. O gipsowym pomniku Szumczyka mówiły i pisały media na całym świecie, przywołując ten temat. Chociaż tak naprawdę ten temat wcale nie był nowy. Już wcześniej pojawiał się w wielu filmach fabularnych na temat II wojny światowej. Jednym z takich filmów był znany wszystkim Państwu niemiecki film Nasze matki, nasi ojcowie Filipa Kadelbacha, zawierający wiele antypolskich akcentów. O sprawie zgwałconych kobiet przez żołnierzy Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej pisano również w wielu historycznych opracowaniach. Brytyjski historyk Anthony Beevor, autor jednego z nich, szacuje, że w czasie II wojny światowej sowieccy żołnierze mogli nawet zgwałcić 2 miliony niemieckich kobiet. Te gwałty miały charakter masowy i bardzo często kończyły się zabójstwami ofiar. Tak naprawdę żołnierze Armii Czerwonej zaczęli gwałcić niemieckie kobiety po tym, jak sowiecka Armia Czerwona zaczęła zajmować rdzenne terytoria III Rzeszy. Takimi terytoriami były Prusy Wschodnie, do których Armia Czerwona wkroczyła w październiku 1944 roku. W Nemersdorf, pruskiej wsi, do której jako jednej z pierwszych wkroczyła Armia Czerwona, sowieccy żołnierze zgwałcili, a następnie zamordowali 62 kobiety. Takich zdarzeń jesienią 1944 roku w pruskich wsiach i miasteczkach było znacznie więcej. W kolejnych miesiącach wojny żołnierze Armii Czerwonej gwałcili niemieckie kobiety na Pomorzu, Śląsku, Opolszczyźnie, a potem na terenach położonych na zachód od linii Wisły. Te gwałty wcale nie zakończyły się 8 maja 1945 roku, gdy III Rzesza skapitulowała i wojna w Europie uległa ostatecznemu zakończeniu. Zanim miliony sowieckich żołnierzy powróciły do domu, dopuściły się tysięcy gwałtów na niemieckich kobietach, powodując ich okaleczenia fizyczne i psychiczne. Hannelore Kohl, żona byłego niemieckiego kanclerza Helmuta Kohla, która jako 13-letnia dziewczynka została zgwałcona przez hordę pijanych czerwonoarmistów, musiała przez wiele następnych lat zmagać się z tymi okaleczeniami. Trauma ofiar była tym uczuciem, które przez resztę życia towarzyszyło zgwałconym niemieckim kobietom. Żołnierze Armii Czerwonej gwałcili nie tylko Niemki. Jako pierwsze gwałcone były Łotyszki, Estonki i Litwinki. Skali tych gwałtów nie jesteśmy oszacować w stanie nawet w przybliżeniu. Ale Łotysze, Estończycy i Litwini byli postrzegani przez żołnierzy Armii Czerwonej jako kolaboranci III Rzeszy. Gwałty miały być więc zemstą na
kolaborantach śmiertelnego wroga, jakim była III Rzesza. Do masowych gwałtów dochodziło również w krajach, które były w czasie wojny sojusznikami III Rzeszy. Tak było między innymi na Węgrzech, do których w październiku 1944 roku wkroczyła Armia Czerwona. Tylko podczas wyzwalania Budapesztu zgwałconych zostało ponad 50 000 węgierskich kobiet. Amerykański historyk James Mark szacuje, że skala gwałtów węgierskich kobiet podczas wyzwalania Węgier przez Armię Czerwoną może sięgać od 75 do 120 000. Do masowych gwałtów kobiet dochodziło również w Rumunii, która w czasie wojny również była sojusznikiem Hitlera. Do takich gwałtów dochodziło najczęściej przy wyzwalaniu przez Armię Czerwoną większych rumuńskich miast. Żołnierze Armii Czerwonej gwałcili również kobiety w Czechosłowacji, która była jedną z pierwszych ofiar polityki Hitlera. W Czechosłowacji szacuje się, że skala tych gwałtów sięga 10–20 tysięcy ofiar. Przed gwałtami żołnierzy Armii Czerwonej nie uchroniły się również Polki. Różnica była tylko w motywacjach sprawców tych gwałtów. O ile gwałty na Niemkach były swoistą zemstą na śmiertelnym wrogu Związku Sowieckiego, czyli III Rzeszy, o tyle gwałty na Polkach miały być zapłatą za wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną. Pierwsza fala tych gwałtów zaczęła się w lipcu 1944 roku, gdy sowiecka Armia Czerwona przekroczyła linię Bugu, a następnie zajęła tak zwane tereny Polski Lubelskiej. Na zajętych terenach Polski Lubelskiej w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku znalazło się prawie 2 miliony sowieckich żołnierzy różnych formacji. Ci żołnierze traktowali tereny Polski Lubelskiej jako strefę przyfrontową, w której mogą robić wszystko. Siłą rzeczy dopuszczali się wówczas wielu kryminalnych przestępstw. Gwałty były jednymi z nich. W aktach archiwalnych, jakie znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, znajdujemy sprawozdania milicji obywatelskiej z terenów Polski Lubelskiej. W tych sprawozdaniach jest mnóstwo informacji na temat przestępstw, jakich dopuszczali się sowieccy żołnierze. Jednymi z tych przestępstw były gwałty na kobietach. Te gwałty miały charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy. Jesienią 1944 roku te gwałty przybrały na sile. Doszło nawet do tego, że przedstawiciele PKWN-owskiej administracji zaczęli się skarżyć do miejscowych sowieckich komendantów wojennych na przestępstwa sowieckich żołnierzy, w tym przede wszystkim gwałty. Od jednego z nich usłyszeli, że nie może on karać sowieckich żołnierzy za gwałty i inne przestępstwa, jakich się dopuszczają, ponieważ nie byłoby komu służyć w Armii Czerwonej. Ta pierwsza fala gwałtów, jaka miała miejsce jesienią 1944 roku na terenach Polski Lubelskiej, wcale nie była najsilniejsza. O wiele silniejsza była ta, która zaczęła się w styczniu 1945 roku, gdy sowiecka Armia Czerwona ruszyła do nowej ofensywy przeciwko Niemcom. To właśnie wtedy doszło do masowych gwałtów przy wyzwalaniu Krakowa. Do masowych gwałtów również doszło w czasie walk o Poznań. Mamy wiele relacji, które mówią o tym, że w czasie walk o stolicę Wielkopolski sowieccy żołnierze podstępnie zwabiali młode Polki pod pozorem rzekomej pomocy przy opatrywaniu rannych, a następnie brutalnie je gwałcili. Wiosną 1945 roku do gwałtów polskich kobiet doszło również na Pomorzu, ale te gwałty tak naprawdę były przedłużeniem tego, co działo się wcześniej na terenie Prus Wschodnich, które, jak wspomniałem,
jako pierwsze ze wszystkich rdzennych niemieckich terytoriów zostały zajęte przez Armię Czerwoną. Do masowych gwałtów doszło również w wielu miastach Górnego Śląska. Tak było m.in. w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu. Tak było w innych górnośląskich miasteczkach. Na Śląsku szczególnie niebezpieczne dla polskich kobiet oprócz dróg i ulic stały się dworce i pociągi. Było tak dlatego, że sowieccy żołnierze ustawicznie przeczesywali dworce i pociągi w poszukiwaniu młodych kobiet, aby je uprowadzić, a następnie zgwałcić. Do masowych gwałtów Polek doszło również na Opolszczyźnie. Tam były rejony, w których zgwałconych została ponad połowa kobiet. Ale zdecydowanie najsilniejszą falą gwałtów polskich kobiet była ta, która zaczęła się w czerwcu 1945 roku. Wiązało się to z tym, że olbrzymie masy sowieckich żołnierzy zaczęły wracać z Niemiec do Związku Sowieckiego. Siłą rzeczy ich droga wiodła przez Polskę. Pociągi z sowieckimi żołnierzami zatrzymywały się na stacjach na terenie Polski. Gdy się zatrzymywały, dochodziło wówczas do gwałtów Polek. Zazwyczaj te gwałty miały miejsce na dworcach kolejowych i w ich pobliżu. Gdy sowieccy żołnierze nie zastali żadnych kobiet na dworcach, wdzierali się do mieszkań i domów prywatnych, gwałcąc wszystkie zastane tam kobiety. Czasami odbywało się to na oczach ich bliskich. Jakikolwiek opór kończył się tym, że zabijani byli wszyscy. Ale w czasie tej trzeciej fali gwałtów Polek ofiarami były również te Polki, które wracały z Niemiec, dokąd w czasie wojny zostały wywiezione na roboty przymusowe. Zazwyczaj wyglądało to tak, że sowieccy żołnierze otaczali grupy Polaków powracających do kraju z Niemiec, a następnie wyłuskiwali z nich młode kobiety, uprowadzali je, a potem brutalnie gwałcili. Rezultatem tych trzech fal gwałtów były tysiące zgwałconych polskich kobiet, okaleczonych psychicznie i fizycznie. Te okaleczenia bardzo często powodowały głęboką depresję, która nierzadko kończyła się samobójstwem. Rezultatem tych gwałtów były również dzieci. Te dzieci po wojnie pogardliwie nazywano kacapskimi. Znacznie częściej jednak od narodzin miały miejsce aborcje. Skali tych aborcji nie jesteśmy w stanie określić nawet w przybliżeniu. Wynikiem tych gwałtów na polskich kobietach była prawdziwa pandemia chorób wenerycznych, jaka zaczęła się w Polsce po wojnie. Były regiony w kraju, w których zakażonych wenerycznie została ponad połowa kobiet. Komunistyczne władze przez wiele powojennych lat nie były w stanie sobie poradzić z tym problemem. Przełom nastąpił dopiero w latach 60. To wszystko znacznie osłabiało polski potencjał demograficzny. Spora część polskich historyków szacuje, że w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu żołnierze Armii Czerwonej mogli zgwałcić nawet 100 000 polskich kobiet. Ta liczba plasuje nas w czołówce państw, w których żołnierze Armii Czerwonej gwałcili kobiety. W następnym moim filmie opowiem Wam o tym, kto jest najbardziej współodpowiedzialny za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Kibice Holokaustu. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdziecie w opisie pod filmem.
Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.